Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Sławku. Witam Ciebie, Arturze, witam widzów. Dzisiaj będziemy mieli bardzo fajny temat do naszej takiej niedzielnej pogadanki, co tam panie w polityce, bo chodzi o kwestie dotyczące, czy ta wojna, chodzi mi o kwestię Izraela, Stanów Zjednoczonych, Iranu, USA, czy ta wojna to przykrywka, czy Izrael, Iran i globalna gra o władzę tutaj wchodzi na scenę i to jest bardzo ciekawy temat, o tym sobie troszeczkę dzisiaj wspólnie porozmawiamy, ale ja jedną rzecz Ci powiem bardzo niepokojącą dla mnie, zanim przejdziemy do tego tematu, Sławku, bo zobaczysz, że to się wszystko będzie zazębiać. Ja jestem święcie przekonany, że te sprawy Ukrainy bardzo zazębiają się, tej wojny na Ukrainie oczywiście, one bardzo zazębiają się z tą wojną dotyczącą Stanów Zjednoczonych. Zgadzam się z Tobą całkowicie. I teraz wiesz co Ci powiem, jedna rzecz mnie zaniepokoiła i pomimo, że ten temat nie jest o Ukrainie, ja go podrzucę, a Wy w komentarzach wrzućcie, czy mam rację, czy nie, albo jakie są Wasze spostrzeżenia, bo ja niestety zauważam, powiem Wam wszystkim uczciwie, że w polskich mediach wyrasta taka nowa specjalizacja. Przepraszam, ta nowa Na specjalizacja. zdrowie. Ta nowa specjalizacja nazywa się jak napisać Ukraińcy, żeby nie napisać Ukraińcy. I tak na przykład zajrzałem sobie do portalu polsatnews.pl, no i na przykład ten portal informuje, że w ubiegłym roku 80% cudzoziemców z zarzutami udziału w gangach przestępczych było, to jest 216%, no i to stanowili rosyjskojęzyczni, Tak. tak? Czyli łatwo jest domyśleć się, że najliczniejszą grupą wśród tych rosyjskojęzycznych są Ukraińcy, bo się nagle okazało, że na te 216 to 111, czyli ponad połowa, to byli Ukraińcy. Z kolei w innym materiale tej samej redakcji możemy sobie przeczytać o zatrzymaniu w warszawskim hotelu 44-latka określanego jako takiego wysoko postawionego członka postsowieckiej przestępczości zorganizowanej. Właśnie to Był zanotowałem, wor, jeśli nie? się nie mylę, tak? Wor. No Wor tak, w to zakonie, także tak? jest zatrzymany gangster z Ukrainy, który Tak. pewnie setnie się zdumiał o tym, że w Polsce zakwalifikowano go do mafii postsowieckiej. No i za pomocą takich rozmaitych wygibasów niektóre media chronią nie tyle Ukraińców, ile po prostu własną narrację, bo oczywiście wiadomo jest w mojej ocenie, że ukraińska przestępczość zorganizowana po prostu nie istnieje. Tak? Powiem Wam szczerze, tutaj niestety głupiego Polaka wrzuca się, wiecie, między Ukraińców a Rosjan.
Ja nie chcę wam zadawać pytania głupiego na zasadzie, po której stronie stoisz, czy po ukraińskiej, czy po rosyjskiej, bo ten temat już rozwialiśmy ostatnio. Ja chciałbym tylko wam zadać pytania, a wy w komentarzach wrzućcie pod filmem, kto jest dla was bardziej wiarygodny, Putin czy Załęski. Po prostu, kto jest bardziej wiarygodny. Ja nie mówię, po czyjej stronie stoicie, ale kto jest bardziej wiarygodny. Ciekaw jestem po prostu waszych komentarzy. A teraz przenieśmy się do kwestii związanych właśnie z wojną między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Iranem, bo mało kto łączy te fakty wojny na Ukrainie z wojną z Iranem. No i moi drodzy, kilka takich rzeczy, które mnie zastanawiało. Czy po prostu w tej całej wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem istnieje jakieś drugie dno? To po pierwsze. Po drugie, kto w ogóle na tym zyska? Tak? A po trzecie, czy w ogóle Ormus jest w ogóle kluczem do tego wszystkiego? Nie wiem, czy to możliwe, że konflikt Izrael-Iran to tylko jakieś takie fragmenty jakiejś większej układanki? Czy chodzi tu o ropę, o władzę, czy może o jeszcze coś większego? Poza tym, dlaczego tak naprawdę Benjamin Netanyahu mówi o Za nowej dużo pytań drodze? zadajesz. Artur, musimy zacząć odpowiadać na te pytania, bo ty tak będziesz mówił i będziesz zadawał te pytania ja w to wrzucam nieskończoność. na razie, a jako na początek, a drugie pytanie jeszcze tylko zadam i do tego przejdziemy i będziemy odpowiadać, no nie? I moje kolejne takie pytanie, czyli dlaczego Benjamin Netanyahu mówi o tej nowej drodze zamiast o cieśninie Ormus, tak? I kto tak naprawdę podejmuje te decyzje za kulisami? O tym chciałem, żebyśmy sobie właśnie dzisiaj porozmawiali, no nie? Co myślisz na ten temat? Czy możliwe jest, że ten konflikt Iran-Izrael to tylko fragmenty jakiejś szerszej układanki? Ja jestem przekonany, że tak właśnie jest, tak jak mówisz. Zresztą dlatego, wiesz, zasugerowałem tytuł takiego odcinka i zasugerowałem, żebyśmy poruszyli ten temat, dlatego że moim zdaniem to jest bardzo ważne. I teraz tak, ja odgrzebałem ten film, na który powoływałem się wielokrotnie i ja muszę tutaj tylko krótko omówić jego fabułę. I to jest tak naprawdę film dokumentalny. Ja przetłumaczyłem tytuł po polsku, ale podlinkujemy ten film. Ja ci wyślę odnośnik do tego filmu. On jest na Rumble z oczywistych względów. On nie będzie dopuszczony na YouTubie. Także na pewno będzie ocenzurowany, ale z tym, że on jest w języku angielskim. Jeżeli sobie go ściągniecie, będziecie mogli go sobie przetłumaczyć. Także to nie powinno nastręczać zbyt dużo trudności. Film ma tytuł Izrael, drugie 9:11, jak syjonizm zawładnął JFK, czyli Johnem Fitzgeraldem Kennedym, Ameryką i Palestyną. I teraz tak, kto jest autorem tego filmu? Matthew Tower z portalu truthtower.com, także pamiętajcie, też podlinkujemy to. On tam mówi bardzo ciekawe rzeczy. On jest ex-Żydem, który przeszedł na chrześcijaństwo, ex-syjonistą, on się otarł o to i on wie, o czym mówi. I teraz ten film ogólnie, ja mówię, on trwa chyba z 2 godziny, ja nie będę go tutaj opowiadał. Ogólnie on porusza wiele wątków i te wątki mniej więcej obracają się wokół tego, że media są kontrolowane, jest pewna agenda tego państwa, czyli Izraela, tak, która jest konsekwentnie egzekwowana już od lat ponad 100, dokładnie. Dlatego, że te Balfour Declaration, czyli ten ówczesny minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który podpisał to w 1917 roku bodajże i on oddał, tak naprawdę obiecał Palestynę dwóm grupom, czyli jedna grupa to był Izrael, a druga grupa to byli Arabi. Pamiętamy z historii, że Wielka Brytania i Brytyjczycy byli bardzo nielubiani właśnie tam na Bliskim Wschodzie przez Arabów, no i po prostu oni chcieli umocnić w jakiś sposób swoją pozycję, no ale stało się to, co się stało i oni obiecali 2 grupom tak naprawdę to wszystko, nie? I teraz tak,
to Palestyna, ten film to tak naprawdę zaczyna się od tego, że John Fitzgerald Kennedy tak naprawdę kwestionował, dlaczego Wielka Brytania obiecała Palestynę, skoro Palestyna należała do Arabów od stuleci, prawda? I to jest po prostu racja, której trudno odmówić. W każdym razie, ja tam nie będę wnikał w szczegóły. Ten list był adresowany, i tutaj znowu nazwisko, które jest znane wielu, do Lionela Waltera Rothschilda. Oczywiście on jest przedstawicielem społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii, no a kluczową rolę odegrał tutaj Chaim Weizmann, syjonista rosyjskiego pochodzenia. On został pierwszym tak naprawdę prezydentem lub premierem tego stanu izraelskiego, który właśnie wtedy powstał. I teraz tak, ja teraz jeszcze kilka zdań powiem na temat tego filmu i przejdę później płynnie do tego, dlaczego ja w ogóle o tym wspominałem. Oni tam mówią, oczywiście ten Matthew mówi o tym, że tak naprawdę 9.11 było zorganizowane właśnie przez wywiad izraelski. Mówi dlaczego? Dlatego, żeby Ameryka zaangażowała się w wojnę właśnie na Bliskim Wschodzie, po to, żeby wyczyścić teren. To brzmi dla mnie logicznie i tutaj muszę jeszcze powiedzieć coś ważnego i to bardzo ważnego. Ja powiem szczerze, ten temat znam dość dobrze. Ja nie mówię, że bardzo dobrze, ale dość dobrze, także mogę się wypowiadać na ten temat. W każdym razie zasięgnąłem języka w czacie GPT. O matko, co tam się działo, nawet nie zdajecie sobie sprawy. Jak czat GPT, dokładnie tak jak ty, Arturze, powiedziałeś, jak powiedzieć Ukraińcy, ale żeby nie powiedzieć, że to Ukraińcy. Czat GPT mówi dokładnie tym samym językiem, jak tą narrację przedstawić tak, że jest to konflikt jakiś tam zawieszony w powietrzu i Arabi po prostu mają jakieś widzimisię i upominają się i nie chcą po prostu biednym Żydom po prostu oddać tych terenów, nie? I to jest czat GPT. Także to jest dla mnie też bardzo cenna wskazówka odnośnie tego, do kogo może należeć, kto pisze algorytmy, tak? Firmy, które piszą te algorytmy, bo ja zapytałem też tego czata, to jest OpenAI, no to one należą do tych korporacji międzynarodowych, tam wiele osób jest w to zaangażowanych. Ja jednak uważam, że to, o czym Matthew mówi, ma rację bytu i jest prawdą w związku z tym, do czego zaraz przejdziemy, prawda? I teraz tak, Matthew tam twierdzi, że nawet zabójstwo Kennedy'ego było też zorganizowane właśnie dlatego, że Kennedy sprzeciwiał się powstaniu tego państwa izraelskiego. Jednakże tutaj trzeba uczciwie zaznaczyć, że ten film przedstawia tą kwestię jako kwestię taką przewodnią, a muszę wam powiedzieć, że na przykład w społeczeństwach ufologicznych dokładnie tak samo się mówi, że Kennedy zginął ze względu na to, że chciał ukryć tę prawdę o UFO, tak? Czyli o teraz tych ułap, tak? Również jest bardzo ciekawym wątkiem, a mianowicie jest to wątek mafii. Kennedy też nadepnął na odcisk mafii i mafia też miała bardzo dużo powodów do tego, żeby go sprzątnąć. Także widzicie, to już jest trzeci wątek, który może być wykorzystany. I z tego też powodu, to o czym Matthew mówi, o tym Kennedy, ja bym nie przywiązywał się do tego aż tak bardzo, jednakże warto wziąć to pod uwagę, dlatego że to jest, wiesz Artur, to jest ciekawy wątek, nie? I w każdym razie ten film później przekazuje, i to on mówi, to była ukryta kamera, w której Netanyahu mówił chyba w latach 90. jeszcze, na pewno grubo ponad 20 lat temu, w latach 90. on mówił, że po prostu to dokładnie to samo, to co mówi się o Gojach, tak? Tylko że on mówił to o Amerykanach i on twierdził, że tak naprawdę Ameryka to żadni ludzie, to jest zbędny balast, którego trzeba się pozbyć. I teraz płynnie przechodzę już do tego, o czym powiedziałeś, bo trochę się, zagalopowałem. I teraz w związku z tym, co tam było w tym filmie, w związku z tym, co powiedział Netanyahu, ja uważam, że sprawa ma się tak.
Ameryka, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, upada. Ponieważ jest to przepotężne państwo, to ono nie upadnie z dnia na dzień. To potrwa, to będzie proces, ale ten proces już się zaczął. Ponieważ ta Ameryka upada, ten number one na świecie upada, ktoś będzie musiał tą próżnię przejąć. Ja uważam, że Izrael będzie chciał tą próżnię przejąć. Na czym jest tak naprawdę zbudowany nasz świat? Na pieniądzach. No nie oszukujmy się. Ten, kto ma pieniądze, ma władzę i ma praktycznie wszystko. Nie. To możemy tam sobie... Możecie zbadać samodzielnie ten temat i zresztą ja uważam, że kiedyś miałem znacznie inne pojęcie na ten temat, bo miałem nadzieję, że po prostu ideologicznie wiele rzeczy można osiągnąć. No nie. Dlatego, że za pieniądze można kupić wszystko. Zresztą to ja nie wiem, czy w ogóle jest sens, żeby udowadniać ten temat. Po prostu zbadacie go, to sami się przekonacie. W każdym razie, ostatnio Netanjahu, pamiętasz jak rozmawialiśmy, to jest to, o czym ty też wspomniałeś. Netanjahu powiedział, że do tej cieśniny Ormus i do tej drugiej, tej na dole od Morza Czerwonego, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, jakieś tam wrota, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie tamte drogi, one stają się niewiarygodne i trzeba zrobić przepompownię i gazu, i ropy naftowej, gazu ciekłego oczywiście, i ropy naftowej gdzieś na Morzu Śródziemnym, czyli gdzieś mniej więcej koło Cypru, czyli tam, gdzie Izrael po prostu posiada swoje tereny. Wiemy, z czym to się wiąże. Oczywiście w cieśninie Ormus Iran teraz powiedział, że statki będą mogły przepływać, ale tylko za zgodą Iranu i za odpowiednią opłatą. I o tą opłatę tutaj chodzi. Wiemy, na czym Izrael jest zbudowany, na pieniądzach tak naprawdę. I ja wiem, że tutaj niektórzy mogą mówić, że to są teorie spiskowe czy cokolwiek. Ja uważam, że to nie są teorie spiskowe, bo to jest stosunkowo proste do udowodnienia, dlatego że jeżeli zobaczymy, jacy ludzie, jakiej narodowości, i to mówię nie tylko, mam tutaj na myśli Izrael, ale wspólnym mianownikiem jest tutaj syjonizm, tak, czyli jeżeli zobaczymy, jacy ludzie tak naprawdę zasiadają w radach nadzorczych i na najwyższych stołkach, na pozycjach seniorów, w zarządach tych rad, i no to zobaczymy, że po prostu znaczna większość to są ci ludzie właśnie przedstawiciele tego państwa, dokładnie tak jak miało to miejsce też po II wojnie światowej w Polsce, gdzie przedstawiciele tego państwa pozmieniali sobie nazwiska i pod polskimi nazwiskami tak naprawdę gnębili Polaków. I o tym mówię ponownie. Doktor Ewa Kurek o tym mówi, mówi o tym Wojciech Sumiński. Ja nie mogę się doczekać drugiej książki, która tak naprawdę dzisiaj już ma być publikowana wczoraj nawet, 26 marca 2026. I mam nadzieję, że jak przyjadę niebawem do Polski, to tą książkę zakupię, no i zapoznam się z nią. W każdym razie kontynuuję ten temat i zaraz Ci, Arturze, zadam pytanie i oddam Ci głos. I w każdym razie ja uważam, że tutaj wszystko rozchodzi się o to, żeby centrum interesów światowych, tego biznesu światowego przenieść właśnie do tego nowo powstającego państwa izraelskiego ze stolicą w Jerozolimie. I powtarzam tutaj jeszcze raz to, o czym mówiliśmy kilka odcinków wstecz. Tak naprawdę stolicą Izraela to jest Tel Awiw, tak? Ale wielokrotnie widziałem już, że w publikacjach, w artykułach pojawiają się właśnie stwierdzenia takie, że państwo ze stolicą w Jerozolimie. Jakie to jest państwo ze stolicą w Jerozolimie? I nie wiem, albo oni odnoszą się do państwa, które syjonistycznego, które ma powstać, albo oni określają to państwo, rozumiesz, żydowskie, czyli Izrael. I powiem szczerze, ja jeszcze nie mam wiarygodnych informacji na ten temat, co autor chciał przez to powiedzieć, no ale trzeba po prostu to obserwować. W każdym razie takie jest moje zdanie odnośnie tego, co się teraz odbywa. Wszystko tutaj się rozchodzi o pieniądze, o władzę i o to, żeby uratować z tych zasobów naturalnych możliwie najwięcej, a ponieważ Izrael się tam panoszy i Izrael się rozpycha,
to Izrael będzie chciał zabezpieczyć sobie możliwie największą część terenów tych roponośnych, tak żeby po prostu z tego czerpać korzyści. Proszę cię bardzo, oddaję ci, Arturze, teraz głos i możesz też się wypowiedzieć na ten temat, co ty sądzisz. To znaczy, ja ci powiem tak, oddzielmy fakty od spekulacji, bo oczywiście możemy powiedzieć coś takiego, że zresztą to jest coś, co jest ważne, co ja uważam, bo to, co my tutaj mówimy, to tego nie usłyszysz w głównych mediach, drogi widzu. Oczywiście. I to jest najważniejsze. Tego nie usłyszysz w głównych mediach. Powtarzam. Oddzielmy te fakty od spekulacji. Oczywiście jest i zawsze było napięcie na linii Izrael-Iran i to jest napięcie od lat. Mamy ten program nuklearny Iranu, mamy wsparcie Iranu dla różnych organizacji w tym regionie. No i mamy przede wszystkim strategiczne znaczenie Iranu w Zatoce Perskiej, prawda? Ale i to niby jest przyczyną tej wojny, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko oficjalna wersja wydarzeń. Ja tutaj się z Tobą zgadzam, że Stany Zjednoczone chylą się ku upadkowi. To jest kolos na glinianych nogach, który już w tej chwili zacznie upadać, bo oczywiście jest nieprawdopodobne, jaką liczbę dronów powystrzeliwano i amunicji i ile to wszystko tak naprawdę kosztowało. A pamiętajmy o jednej rzeczy, że produkcja broni to nie jest jakaś drukarka, która drukuje raz i będziemy mieli to wszystko nowe. Ten arsenał trzeba odbudować, tak? I teraz na przykład Stany Zjednoczone się wypukały ze środków i tutaj właśnie do gry wchodzi Ukraina, która jest przemądrzała, która mówi, że Dokładnie. wy nie wiecie kompletnie, jak prowadzić wojnę dronową, to my mamy doświadczenie, to my mamy specjalistów od wojny dronowej i to my was będziemy uczyć, bo tak naprawdę pamiętajmy o tym, myśmy już mówili wielokrotnie, że z tego właśnie państwa osiedlają się na Krymie i na Ukrainie również pewne osobniki, więc jeżeli ty mówisz, że interes oczywiście Izrael węszy w regionie Bliskiego Wschodu, to oczywiście w mojej ocenie ten interes też chcą mieć osobnicy, którzy przypadkiem pomaszerowali sobie na Ukrainę i Ukraina też chce w tym mieć jakiś interes. To jest inna sprawa. Oczywiście, Artur, dlatego że wiesz, przez tą cieśninę Bosfor, tak, z Morza Czarnego, tak, aż do Morza Śródziemnego, tam są jeszcze inne te cieśniny, nie pamiętam ich nazw dokładnie, tam jest jakieś morze takie malutkie. W każdym razie to jest jedyna droga na Morze Śródziemne, a przez Morze Śródziemne jest tak naprawdę, to jest okno na świat, No nie? oczywiście. I tam można już wypłynąć wszędzie, bo nawet przez kanał Suezki można, nie opływając całej Afryki, można wypłynąć sobie na ten Oczywiście. ocean, po prostu na Pacyfik i tak dalej, nie? No oczywiście. Także ja Więc- uważam, że to wszystko się więc, łączy, oczywiście, nie? Na bank jest sytuacja tego typu, że ktoś tą schedę po Stanach Zjednoczonych chce przejąć i tutaj się z Tobą Oczywiście. zgodzę, że Izrael bardzo chętnie by tą schedę sobie przejął. Ja nagrałem 2 takie odcinki na kanale Atora, który jeszcze dodatkowo chciałbym podrzucić, bo tu jest jedna warstwa, to jest warstwa ekonomiczna, finansowa, pieniężna, ale jest jeszcze druga, głębsza warstwa w mojej ocenie. Ja wam powiem, co ja mam na myśli troszeczkę, jako taki religioznawca. Poprzednio żeśmy mówili na temat kwestii związanych z Wielkim Izraelem, tej idei Wielkiego Izraela, prawda? Wielokrotnie już o tym podkreślaliśmy. Zresztą teraz nie Iran, tylko Izrael dostał prawo burzenia kompletnie domów w Libanie i tak dalej. Dlaczego? Z prostej przyczyny, to jest stara zasada Izraela, czyli wchodzą na czyjąś ziemię, równają z ziemią, tak, że jak konflikt się skończy, albo po 10, po 20, po 50 latach ktoś przyjdzie i powie, tutaj był mój dom, to powiedzą, pokaż, gdzie? No nie ma. Tak. Nie ma. Natomiast jeżeli do Warszawy, do odbudowanych kamienic przyjedzie mieszkaniec tego państwa, powie, to był mój dom. Proszę bardzo, tu jest Tak. mapa, tu jest wszystko, to jest moje, ja to chcę z powrotem, no nie? I zasada Izraela jest troszeczkę inna, oni to wszystko niszczą. Ale o czym nagrałem te 2 materiały na kanale Uatora? Jeden dotyczył chrześcijańskiego sionizmu i tych ruchów chrześcijańskiego sionizmu, które są w Stanach Zjednoczonych, które przede wszystkim cały czas nakręcają temat, że należy stać po stronie jedynego i słusznego państwa,
jakim jest Izrael, to po pierwsze. No i że niektórzy, co gorliwsi, nawet okrzyknęli Trumpa Mesjaszem, powiedzmy sobie szczerze, za to, że stanął po stronie właśnie Izraela. To jest pierwsza rzecz, ale zwróćcie uwagę na awanturę z ostatniej niedzieli, która miała w kościołach polskich miejsce. Chodzi mi o ten list biskupów do tego, że do kwestii związanych z synagogą i z prawda, wyznaniem mojżeszowym. I ten list, gdzie episkopat polski sprzedał katolicyzm i powiedział, to już ten temat jest trochę dłuższy, rozkrzeszany przez ten tydzień, że tak naprawdę nie ma większego znaczenia między chrześcijaństwem a judaizmem, tak? Że tak naprawdę judaizm jest tą jedyną religią i tym narodem wybranym. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy na samym początku i jeszcze przed tymi rozmowami z Zygim? Pamiętam, że ja powoływałem się na taką książkę i Exo-Watykana, właśnie, to była ta książka. Ja pamiętam, że tam jeden z tych takich bliskich papieżowi, Monsignor Balducci chyba, jeśli się nie mylę, Balducci, no. Balducci, on mówił o tym, że tak naprawdę ma powstać jedna religia. I to było już grubo ponad 30 lat temu. Dlatego Exo-Watykana i dlatego Watykan wybudował też ten teleskop, o czym też Zygi mówił, pamiętasz, w Arizonie. Tak. Dlatego, że oni mieli obserwować niebo, dlatego, że oczekiwali, że coś przybędzie po prostu z gwiazd, z nieba, coś zleci i rozpocznie się nowa religia. Ja akurat uważam, że całe to UFO i UAP jest bardzo ściśle powiązane właśnie z tym, co się dzieje teraz i z tą nową religią, która powstaje. I ja uważam, że to państwo, ponieważ ma teraz możliwości technologiczne i biologiczne, i naukowe, i przede wszystkim materiałowe i finansowe, ono będzie w stanie stworzyć na przykład człowieka, który jest podrasowany, nazwę to kolokwialnie, który jest wzmocniony na tyle, że dla nas będzie się jawił jako Bóg albo półbóg, dlatego że będzie miał nadnaturalne moce, a te nadnaturalne moce to tak naprawdę moim zdaniem to jest tylko fizyka, której my nie znamy, ale którą my też w sobie mamy. I ja tutaj tylko zmierzam do tego, że to, o czym my rozmawialiśmy, i ja pamiętam, ja mówiłem ci o tym, że to już Balducci mówił, i to grube dziesiątki lat temu o tym, że do czegoś takiego po prostu cały świat zmierza. Proszę bardzo. I teraz ty powiedziałeś, ja nie czytałem, muszę przyznać się, że ja nie czytałem dokładnie tego listu. No to jest ciekawy list polegający ale na tym, jest że... to tak dokładnie, to jest, widzisz, to jest taki wstęp do tego, gdzie przygotowuje się opinię publiczną na jedną religię. Był bunt w wielu parafiach, proboszczowie czy biskupi wzięli, powiedzieli, że no nie, konkretnie to wiesz, no nie będą tego czytać. Oczywiście niektórzy twierdzą, że to jest też zrobione na tej zasadzie, żeby wysądować, ile osób, ile parafii, ile proboszczów, ile tego jest w stanie łyknąć to, a ilu nie. Może być to też taki sondaż, ja tego nie wykluczam. Wiesz, tego nie wykluczam, bo to wszystko jest przygotowywanie do szerszego planu. Co, Artur, ty jesteś znawcą od religii, ja tutaj jestem obserwatorem i jeśli o mnie chodzi, to ja tutaj widzę ewidentnie, że to zmierza w kierunku takim, żeby przygotować sobie grunt pod tą jedną religię. Pamiętajmy, że jedna religia to jest też New World Order, czyli nowy porządek świata z rządem w Jerozolimie. I to powtarzam jeszcze raz, bo to wielokrotnie się przewijało, z rządem w Jerozolimie. I teraz czy ten rząd będzie rządem izraelskim, żydowskim, syjonistycznym czy jakimś innym, tego jeszcze nie wiemy, ale widzimy, że to w tym kierunku teraz wszystko zmierza. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko podkreślić jedną rzecz, że tych warstw ukrytych tego konfliktu jest w mojej ocenie naprawdę wiele, bo może być warstwa, załóżmy ta ekonomiczna, gdzie Ormus jest tym kluczowym punktem świata, natomiast ta blokada Ormus jest tym globalnym tak naprawdę kryzysem, no bo jeśli ktoś kontroluje przepływ ropy, no to po prostu kontroluje gospodarki świata, to jest najważniejsze. Oczywiście. Prawda?
Poza tym Nośniki pamiętajmy, energii to jest wszystko teraz. więc teraz zobacz, jeżeli na Bliski Wschód, zwróćmy uwagę, że Bliski Wschód to są państwa arabskie, muzułmańskie, które posiadają ropę, gaz, bogate surowce i bardzo bogate państwa i nagle Izrael wybija się i chce wieść prym na Bliskim Wschodzie, tak? On chce być ważniejszy niż potencjalny Iran, niż, nie wiem, Arabia Saudyjska, niż państwa Emiraty Arabskie, czy Katar, czy Bahrain, czy te roponośne tereny, prawda? On chce grać główne skrzypce. I to zaczyna być, A wiesz, czego ja tutaj nie rozumiem? no, Dlatego, że jeżeli pasożyt zabije swojego gospodarza, to sam zginie. no I ja najlepszym uważam, przykładem, słuchaj, najlepszym I ja przykładem uważam, że wiesz co, podobna sytuacja jest tutaj między Izraelem a USA. I ja nie bardzo rozumiem, bo albo Izrael rozwinął broń, która jest nadrzędna i znacznie bardziej technologicznie zaawansowana niż amerykańska i oni już nie potrzebują Ameryki, albo oni są na tyle głupi, że oni nie rozumieją, że oni strzelili sobie w kolano, strzelą sobie w kolano, albo nawet popełnią samobójstwo, jeżeli oni wykończą Amerykę. Znaczy, mi się wydaje troszkę inaczej. Ja ci powiem inną tezę. W mojej ocenie w chwili obecnej nie istnieje już ani Rosja, ani Stany Zjednoczone. Moim zdaniem Rosja jest wasalem Chin, a Stany Zjednoczone są wasalem Izraela. To jest moje prywatne zdanie, z tego co widzę. To są po prostu państwa wasale, ale zwróćcie uwagę jeszcze, że jeżeli Izrael na Bliskim Wschodzie chce grać pierwsze skrzypce, no to tworzy się kompletnie nowa mapa wpływów, tak? No bo mamy Izrael i teoretycznie państwa, nazwijmy to arabskie, musiałyby stanąć po stronie Izraela przeciwko Iranowi, tak? Musiałyby zostać stworzone kompletnie nowe sojusze, tak? To może być taka próba przepisania tej mapy Bliskiego Wschodu, no nie? No bo oczywiście nastąpi wzrost cen rynku, a wzrost cen ropy, znaczy się nie rynku, tylko ropy, wzrost cen ropy to tak naprawdę są zyski, potężne zyski dla graczy, są potężne spekulacje finansowe, tak? Ogólnie to jest tak, że na wojnach jedni tracą życie, inni zarabiają miliardy i to nie jest żadną tajemnicą, tak było zawsze w każdych ogólnie wojnach. Tych scenariuszy, powiem Ci szczerze, dotyczących drugiego dna jest wiele na przykład, nie? Bo na przykład takim scenariuszem mogłoby być, ja tak puszczę wodze fantazji, bo zatrzymaj się na sekundę i pomyśl troszeczkę. Scenariuszem mogłaby być kontrola energii, że byłyby przeprowadzić należałoby te alternatywne szlaki, rurociągi, porty, czy tą przepompownię, o której Ty mówisz, tak? Jeżeli do czegoś takiego by doszło i coś takiego by się udało, no to można by zmarginalizować Iran, tak? Innym na przykład scenariuszem mogłoby być osłabienie przeciwnika, bo chodziłoby o tą destabilizację wewnętrzną Iranu i presję polityczną. Cały czas przecież są naciski, żeby doprowadzić do tego, żeby na terenie Iranu odbyły się rozruchy, no nie? Pamiętajmy o tym, nie? Tak, ale te rozruchy, później oni zaniechali ich, dlatego że o dziwo, oni mieli tutaj na myśli po prostu ludzi, których po prostu ten reżim irański by wykończył, wystrzelałby ich jak kaczki. Tak, bo tam była ta dyskusja, żeby ich jak kaczki wystrzelali, nie? Dokładnie. Wiesz co, trudno się tutaj nie zgodzić z tobą, to o czym mówisz, ze względu na to, że Chiny są tutaj nowym graczem, który tak naprawdę, ja nie mówię, że będzie dyktował bardzo wiele rzeczy, ale może być tym, który pociąga za sznurki, przynajmniej na wschodniej półkuli. Ja uważam, że ten rząd podzieli się, władza tak naprawdę podzieli się na dwie strefy. Pamiętasz, wcześniej mówiliśmy o kilku strefach. O trzech. Tak, dokładnie. No nie wiem, wiesz co, przez jakiś czas na pewno, wiesz, okresem przejściowym będzie to, że powstaną strefy w oparciu o te mocarstwa, które upadają, czyli USA, czyli Rosję, Chiny i no, z Bliskiego Wschodu to tam nie wiem, co tam będzie, ale na pewno Izrael się tutaj wybije. I przez jakiś czas tak to będzie działało. Zresztą zwróćmy uwagę tak naprawdę na Wielką Brytanię. Wielka Brytania przestała być imperium
tak naprawdę już po tym kryzysie sueskim i to wtedy już obnażyło słabość Wielkiej Brytanii i wiadomo było, że Wielka Brytania już nie ma nic do powiedzenia, no ale jeszcze zwróćmy uwagę, ile to jest już, 60-70 lat po tym, tak? No i jeszcze, no nie 70, ale 60 lat jakieś po tym jest, no i widzimy, że Wielka Brytania dalej jest postrzegana jako imperium, pomimo tego, że nim nie jest, nie? Ja uważam, że będzie bardzo podobnie, tak jak ty mówisz, te strefy powstaną, z tym, że moim zdaniem, ja tutaj też muszę powiedzieć, że ja czytałem taki jeden bardzo futurystyczny artykuł na temat tego, co Chiny planują. Chiny planują tak naprawdę stworzyć taki super nowoczesny komunizm, czy socjalizm, przepraszam, w oparciu po prostu o nową technologię i dlatego one zabezpieczają sobie tak gigantyczną ilość tych metali ziem rzadkich i oczywiście nośników energii, które będą potrzebne do wyprodukowania super nowoczesnej technologii, a ten futurystyczny socjalizm ma polegać na tym, że ludzie tak naprawdę będą zarządzali technologią, którą będzie można sterować myślami, wszystko będzie zautomatyzowane, ale co za tym idzie, o tym się nie mówi, wszystko będzie kontrolowane, nie oszukujmy się, nie? Także takie jest niebezpieczeństwo. I jak widzisz tutaj, nie wiem, czy Zachód budzi się dopiero na ten fakt odnośnie tego, że właśnie Chiny zmierzają w tym kierunku i odnośnie tego, że to jest tak naprawdę przyszłość i teraz zaczyna się taka wojna właśnie o te zasoby naturalne i to nie tylko o nośniki energii, ale o wszystkie te metale, które są potrzebne do wyprodukowania technologii. Ja uważam, że my stoimy teraz nawet nie w przededniu, tylko ta wojna właśnie o te zasoby naturalne się zaczęła, z tym, że wiadome jest, że żeby nie siać paniki i żeby nie powodować jakichś tam zbytnich turbulencji na całym świecie, no to te władze kierowane, to są moje spekulacje, kierowane już tymi wszystkimi wojnami, które miały miejsce, być może postanowiły zrobić to w sposób jakiś taki nieco cichszy, taki, żeby tylko ucierpiały te tereny, które muszą ucierpieć. Nie? Ukraina cierpi ze względu na to, że na Ukrainie, w Europie na Ukrainie jest bardzo dużo właśnie tych metali ziem rzadkich, ogromna, gigantyczna ilość. No a Bliski Wschód to jest Bliski Wschód. Wiadomo, Chiny tak samo są daleko, no ale starają się zabezpieczyć to. Także wiesz, trudno się tutaj z tobą nie zgodzić, Artur. Ja uważam, że ma to sens i ma to po prostu rację bytu, że coś takiego się wydarzy. Nie? Dobrze, Artur, Jeszcze jeden scenariusz jest, który jest istotny, wiesz, w mojej ocenie, tylko powiem, że na zakończenie tych scenariuszy, że może tutaj w tym wszystkim chodzić tak naprawdę o odwrócenie uwagi, tak? Bo jeżeli uwaga od wielu rzeczy zostanie odwrócona, no to nastąpi konsolidacja władzy, tak? A tak naprawdę historia bardzo często pokazuje, że tak naprawdę wojny mają więcej niż tylko jedno dno. I to tak oczywiście, że tak. I to tak naprawdę tak ogólnie jest. Pytanie jest, co USA może na tym wszystkim stracić, no nie? Co USA może stracić? Praktycznie wszystko. USA przetrwa jeszcze przez jakiś czas ze względu na to, że ja powiem ci tutaj, jak Brytyjczycy podchodzą do tych rzeczy. A nie oszukujmy się, ale w Ameryce jest bardzo dużo Brytyjczyków i oni tak naprawdę przenieśli na swoje społeczeństwo tą samą mentalność, tylko dostosowali ją do tego, żeby się odróżnić od Brytyjczyków. Brytyjczycy powiedzieli, pamiętam jak rozmawiałem tutaj z ludźmi, dlaczego Thatcher zamykała kopalnie węgla tam kamiennego przede wszystkim, nie i brunatnego. Oni powiedzieli ze względu na to, że jeżeli tego węgla zabraknie już na świecie, to my ciągle go będziemy mieli. I to jest dokładnie to, co USA robi. Oni doją cały świat z ropy naftowej i z gazu, a tak naprawdę oni mają też bardzo duże, gigantyczne pokłady i gazu ziemnego, i ropy naftowej. Tylko fakt, że ta ropa naftowa, szczególnie tam w Kanadzie, na dalekiej północy, ona jest w formie takiej smolistej i wydobywanie i przetwarzanie wymaga dużej ilości energii
I no po prostu oni muszą czekać na to, żeby ropa naftowa podskoczyła do takiego poziomu, cenowego oczywiście, żeby było to opłacalne. I co się dzieje teraz? Widzimy, co się dzieje teraz. Cena za baryłkę już przekroczyła $100, tak? A kto wie, czy nie przekroczy, czy nie osiągnie nawet $180, bo tak ci eksperci, tak zwani finansowi, wypowiadają się na ten temat. Jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to wtedy USA będzie w stanie jeszcze przetrwać przez jakiś czas, nie wiem, czy to będzie 20, 30 czy 50 lat, będzie jeszcze w stanie przetrwać, dlatego że będzie miała swoje zasoby naturalne. A te obce zasoby naturalne, no cóż, wyczerpią się ze względu na to, że oni tak naprawdę żyli, Amerykanie, ten American Dream, tak, to było, oni żyli tak naprawdę na koszt całego świata, nie? I doili wszystkie państwa, nie? Przynosili bomby, a wynosili tak naprawdę jakieś wymierne korzyści z tego, nie? Także trzeba tutaj wziąć to też pod uwagę. Uważam, że to jest bardzo ważnym czynnikiem, wiesz? No oczywiście, bo powiem Ci szczerze, to zmienia wszystko, jeśli to prawda, bo można by powiedzieć coś takiego, że tutaj mamy ryzyko takiej kolejnej niekończącej się wojny, tak? Bo nastąpi wzrost inflacji, paliwa, do tego dodajmy jeszcze zmęczenie społeczne, no i utratę wpływów globalnych i to jest wszystko zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, bo wiesz, zwycięstwo militarne nie zawsze oznacza zwycięstwo strategiczne. To też trzeba pamiętać o czymś takim, no nie? Tak, ja tutaj uważam jeszcze, że wiesz co, dobrze, że poruszyłeś ten temat. Trump tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, co on zaczął, a nie ma zielonego pojęcia ze względu na to, że to Izrael pociąga za sznurki. A Izrael wie doskonale, czego chce i wie doskonale, do czego dąży. Ja nie wiem, czy nasi widzowie, jestem przekonani, że znane są wam i to na emblemacie tej izraelskiej armii, możecie zobaczyć, że tam jest tak naprawdę państwo, które już jest, rozciąga się od Nilu aż do Eufratu. I to jest to tak naprawdę to państwo izraelskie, nowe państwo izraelskie, które Izrael buduje. I ja na poparcie tego chcę tutaj przytoczyć wypowiedź, i to jest z 26 lutego, czyli to jest jakiś miesiąc temu, i to był ten izraelski dyplomata Huckabee, tak, który powiedział, że Izrael ma pełne prawo do tego, żeby przejmować tereny, ze względu na to, że Biblia o tym mówi, że te tereny należą po prostu do narodu wybranego. Tak? No i zwróćmy uwagę teraz, to o czym ty też, Arturze, mówiłeś i jak wiarygodna religia się tutaj robi. Tak? Jeżeli ktoś napisał religię, a ty mówiłeś o tym, ty jesteś tutaj, wiesz, znawcą, bo masz ku temu studia, jeżeli ktoś napisał takie księgi, napisał je w taki sposób, że powołuje się później na nie, powołuje się w taki sposób, żeby usprawiedliwić wszystkie okrucieństwa, wojny, morderstwa, grabieże, tak, no to jak wiarygodna jest ta religia, nie? Tutaj rodzi się kolejne pytanie. To pytanie zostawiam otwarte. Ja mam swoją opinię na ten temat, ale ja nie chcę urażać nikogo, w każdym razie wiesz. Zwróćcie uwagę na to, bo o tym też się mówi w tym filmie, o którym mówiłem, że tak naprawdę Izrael dąży do zbudowania i stworzenia tego państwa właśnie w oparciu o przepowiednie biblijne. Ja pamiętam na nowo powstałych tych radach ONZ-u zaraz po II wojnie światowej, chyba jedyne państwo, jakie wyłamało się, to chyba była Indonezja. I pamiętam, że ichny tam premier, przedstawiciel tego rządu indonezyjskiego, pamiętam, że wypowiedział się coś takiego, że to jest szaleństwo, i to dokładnie tak powiedział, że to jest szaleństwo, żeby w oparciu o jakieś biblijne przepowiednie sprzed 2000 lat teraz wysiedlać tak gigantyczną ilość nie Żydów, tylko Palestyńczyków i żeby zabierać im po prostu i domy, i zabierać im wszystkie tereny, nie? I wyobraź to sobie, Arturze, że zajęło tylko 24 godziny, żeby ten dyplomata, to przedstawicielstwo, żeby tak naprawdę zmieniło zdanie. I później, jeszcze na tej samej konferencji, już zaczęli wypowiadać się całkiem inaczej. To jest lobby żydowskie, to jest lobby izraelskie, które po prostu nie wiadomo, co im obiecało, albo nie wiadomo, jak im zagroziło.
Także to trzeba też wziąć pod uwagę. Wszystko dąży w tym kierunku i znaki widzimy, i to na niebie i ziemi, i nawet w telewizji widzimy, i widzimy w wypowiedziach właśnie tych polityków, którzy coraz bardziej otwarcie wypowiadają się na ten temat. I wiesz, ja nie chcę tutaj siać żadnej paniki, nie chcę siać żadnej pornografii strachu, jednakże ja uważam, że my jesteśmy w przededniu właśnie takiego przejęcia. Z tym, że wiesz, na co ja liczę? Ja liczę na to, że tak jak powiedziałem, że Izrael bardzo mocno przez swoją arogancję przeliczył się odnośnie siły i siły swojego sojusznika. No już I w tej Ameryka, w tej chwili podali, tak, że Izraelowi brakuje około 150 000 żołnierzy, nie? tak, dokładnie, nie? I ja uważam, że oni za szybko wykończą swojego sojusznika, nie mając nikogo, Niczego w kto zamian. pomógłby im. Tak, kto zajmie miejsce Ameryki. I ja uważam, że to będzie największą porażką Izraela i na tym Izrael się potknie. I szczerze powiedziawszy, to jest chyba jedyna szansa dlatego, żeby po prostu no żeby nie doszło do tego, o czym tam mówiły te przepowiednie, ten New World Order i tak dalej, nie? I przede wszystkim depopulacja, nie? Chiny jakie będą, na ten temat możemy sobie też porozmawiać, bo chiński socjalizm, czy chiński ten system punktacji społecznej, no może pozostawiać wiele do życzenia i my jako ludzie Zachodu zdecydowanie jesteśmy postawieni na przegranej pozycji, to muszę powiedzieć, dlatego że Chińczycy są przyzwyczajeni do rygoru, do reżimu takiego, gdzie oni tak naprawdę zapracowują się na śmierć. W Japonii na pewno, w Chinach też i to nie jest żadna, to jest tajemnicą Poliszynela tak naprawdę. No i jeżeli na tym ma polegać na przykład ratunek Chin, bo Chiny bardzo otwarcie wypowiadają się przeciwko Izraelowi, tylko jeżeli chcecie znaleźć te wypowiedzi, no to musicie pogrzebać troszeczkę, dlatego że one w głównym nurcie medialnym nie są przedstawiane na pierwszych stronach, ale Chiny bardzo niepochlebnie się wypowiadają i nazywają rzeczy po imieniu, że jest to ludobójstwo, że są to grabieże i tak dalej. No a paradoksem tej sytuacji jest to, że Rosja robi to samo, no a jakoś Chiny nie krytykują Rosji tutaj, prawda? Także to jest jakieś, no, wiadomo o co chodzi, nie? No wiesz, ja jeszcze tylko dodam taką rzecz, że tutaj zadawano sobie takie pytanie, kto tak naprawdę jest za to odpowiedzialny, jeśli chodzi o Izrael, bo niektórzy twierdzili, że Netanyahu, potem nagle się okazało, że to nie Netanyahu, tylko minister spraw zagranicznych, potem, że nie minister spraw zagranicznych, tylko ktoś inny, że tam dowódca jakiś wojskowy za to jest wszystko odpowiedzialny. Tak naprawdę, wiesz, w mojej ocenie to nie jeden człowiek jest za to wszystko odpowiedzialny, to jest cały system decyzji, interesów i nacisków, bym powiedział, no nie? Bo wiesz, w internecie w ogóle istnieje wiele teorii, wiele pojawia się bardzo mocnych teorii, bym powiedział, jakby ktoś pogrzebał, no bo tam są wątki dotyczące tego konfliktu między Izraelem a Iranem, o którym ty już mówiłeś, że istnieje ukryta agenda globalna, to po pierwsze, że ta wojna była kompletnie dużo wcześniej zaplanowana, ona teraz po prostu wybuchła. Co więcej, dla mnie ciekawe są te wątki, gdzie syjonizm chrześcijański, bo takowy istnieje w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kościele episkopalnym, nie kryje się z tym, kiedy twierdzi, że na przykład Trump jest Mesjaszem, tak? Nowym Mesjaszem. Bo syjonizm w sumie prowadzi do tego, że należy zawsze postępować za tym, syjonizm chrześcijański, to robi Kościół protestancki episkopalny, który mówi, że należy zawsze stać po stronie Izraela, prawda? A ponieważ Trump stanął po stronie Izraela, więc on jest de facto jakby nowym, nazwijmy to, takim Mesjaszem, no nie? Tutaj wiesz, każdy może mówić, że istnieje jakaś dezinformacja, że istnieją jakieś fejki, prawda? Natomiast wiesz... Tak to zostało stworzone, Artur. Tak to zostało stworzone i to jest cel sam w sobie. Oczywiście, dlatego że wiesz, informacja stała się bronią równie ważną jak rakiety, no nie? Bądźmy realistami, nie?
No, Nie oszukujmy się, ale opinia publiczna ma jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, a ludzie, czy w to wierzą, czy nie, jako świadomość, jako ciało, umysł i duszę, oni mają jeszcze więcej do powiedzenia. My mamy naprawdę dużo do powiedzenia, z tym, że no niestety to musiałoby się wiązać z mhm. użyciem siły. No nie oszukujmy się, bo tylko w ten sposób można by było, wiesz, załatwić pewne rzeczy. I ja tutaj powtarzam, ja nie nawołuję do tego w żadnym wypadku. Nie. Mhm. Ja na razie uważam, że są osoby, które po prostu zajmują się tym, które śledzą to wszystko. Mhm. I uważam, że chcę powiedzieć, że natura sama w jakiś sposób, wiesz, rozwiąże tą sprawę, ale sam w to nie wierzę. Mhm. Kiedyś wierzyłem, wiesz, w takie gadki, gdzie po prostu tak, wystarczy tylko medytować i wystarczy po prostu pozytywnie myśleć i wszystko się zmieni lub odmieni. No teraz w to nie wierzę. Ja uważam, że trzeba podjąć jakieś działania, tylko że jakie te działania będą, jeżeli ja miałbym mówić i doradzać ludziom, to powiem, że miałyby być to działania przede wszystkim zgodne z prawem i przede wszystkim takie, które nie krzywdzą narodu, w którym żyjemy, ale żeby starać się przeforsować ustawy, starać się przeforsować prawo takie, które chroni dany naród przed jakąś fałszywą religią, która dopuszcza gwałty, morderstwa, grabieże, zabójstwa w imię Boga takiego czy innego. I uważam, że to jest ważne. Należy po prostu tworzyć te wszystkie reguły prawne w taki sposób, żeby zostało to jednoznacznie wyeliminowane z egzystencji w danym społeczeństwie. Mhm. Takie jest moje zdanie. Ja nie jestem prawnikiem. Mhm. Muszę powiedzieć, że nie znam się za bardzo na prawie. Ty znacznie lepiej się na tym znasz, dlatego że masz, wiesz, ku temu wykształcenie. Ja się znam na numerach, na liczbach, na fizyce i jakichś tam innych rzeczy. A jeśli chodzi o prawo, no to muszę powiedzieć, że ono jest zawiłe, jest napisane takim językiem, że bardzo często tu trzeba tłumacza, żeby Tak, żeby wiedzieć, o co wiedzieć chodzi. o czym tak, o co chodzi. I ci tłumacze zwani prawnikami biorą za to grube pieniądze. Także wiecie. Także ja powtarzam, że no to, co nadchodzi, ja liczę tylko na to, że dokładnie tak jak Sumliński z doktor Ewą Kurek mówili, że chyba w 2018 czy 2017 roku tak naprawdę Izrael już postawił kropkę nad i oni już chcieli, kiedy ta ustawa wyszła? W 19 czy 18 roku, 447? Nie pamiętam dokładnie, 18 ale jakoś chyba. No właśnie. I oni w 18 roku, zdaje się, wtedy, kiedy oni przeforsowali tą ustawę w Kongresie amerykańskim, oni już zaczęli dzielić skórę na niedźwiedziu i wyobraź to sobie, że to, co Sumliński napisał z Ewą Kurek, oni się pokłócili i to bardzo poważnie pokłócili się o pieniądze, o udziały. I dlatego do tego nie doszło. W ogóle A gdyby się nie jeszcze więcej, to pokłócili, jest ustawa z no to 2017 roku. o, to proszę bardzo, bo ja pamiętam, że oni mówili, że to chyba w 2018 oni tak bardzo poważnie się pokłócili, właśnie te grupy, które chciały po prostu tutaj przejąć, no zagarnąć możliwie największą część pieniędzy dla siebie z Polski. I pamiętam, że no to nas w jakiś sposób uratowało i ja muszę powiedzieć, że no z punktu widzenia mojego, no to ja liczę na to, że tak jak mówię, Izrael zbyt szybko wykończy Amerykę i po prostu sam nie poradzi sobie z tym, żeby przejmować po prostu władzę i żeby przejmować to, co chce przejąć, czy na Bliskim Wschodzie, czy na całym świecie. Uważam, że to jest jedyna na razie szansa. O ile, tak jak mówię, o ile nie znajdą się tacy ludzie, którzy po prostu zaczną zmieniać prawo w tym kierunku i rozbudowywać armię w tym kierunku, żeby i wprowadzić siłę wykonawczą i siłę ustawodawczą do tego, żeby egzekwować to prawo, które będzie służyło danemu narodowi, a nie jakiemuś narodowi wybranemu. I nie chcę tutaj się wyrażać, bo mnie nerwy biją. Naprawdę. No, także takie jest moje zdanie. Ale muszę ci powiedzieć, Artur, że
Ja długo myślałem nad tym tematem Mhm. i ja tak naprawdę dość emocjonalnie podchodzę do tego. Dlatego, że jakim prawem jakiś naród mówi o sobie, że jest narodem wybranym i może w imię tego, że Robić jest wybrany wszystko. przez Boga, robić dokładnie wszystko i traktować wszystkich jak niewolników, może ich mordować, zabijać, może robić z nimi co chce. No nie, dla mnie to jest po prostu, wiesz. No to jest, wiesz, to jest ten przykład, o którym ja mówię, co jedyne Mhm, państwo w Afryce, które nigdy nie było kolonią, czyli Liberia, prawda? Zostało mhm. stworzone dla tych niewolników i oni jak przyjechali jako niewolnicy, no to pierwsze co zrobili, to z ludźmi z Liberii zrobili z nich niewolników, no nie? Także wiesz, i tutaj, Oczywiście. tutaj jest ten naród, który krzyczy o Holokauście, o wszystkim, o wielkim cierpieniu, tak? Zapomina, kto tak naprawdę doprowadził do tego Holokaustu, bo to jest inna Dokładnie. bo to jest inna Mhm. sprawa, o tym nie będziemy głośno mówić, ale każdy Nie. się dowie, ale w momencie, kiedy cierpieli przez skutek Holokaustu, to teraz próbują na innym narodzie robić ten sam, nie? Dokładnie. Tą samą drogę robić. Wiesz, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, Sławku, bo ja też na ten temat myślałem i wydaje mi się, że w tym całym naszym dzisiejszym spotkaniu to najważniejsze pytanie wcale nie brzmi, kto zaczął, tak? Tylko wydaje mi się, że najważniejsze pytanie powinno być, kto wykorzysta ten konflikt, żeby zmienić zasady gry, bo wiesz, wydaje mi się, że historia pokazuje jedno, że największe zmiany dzieją się właśnie w cieniu wojen. Tak, dokładnie. Dlatego, że tam można ukryć wszystko, dokładnie wszystko i można zgonić to na to, że była wojna. Mhm. Nie mówiliśmy o tym, bo były ważniejsze sprawy. Ale to Przeforsowaliśmy właśnie, takie rzeczy, bo to, były ważniejsze sprawy. to właśnie na tym polega ta łódzka. Nie Tak, rozliczajmy pandemii, no nie mówmy, że ktoś łamał prawo, no nie tak, mówmy, że dlatego że były ważniejsze sprawy. Przecież ginęli ludzie dziesiątkami tysięcy, no tak. miliony na całym świecie, nie wiem co i tak dalej, różne bajki, ale ponieważ ludzie zaczynają się dopytywać, rzuca się temat zastępczy, Tak. pseudowojny na Ukrainie, no i znów nie dyskutujmy, Mhm. nie rozmawiajmy, był naród zagrożony, wróg stoi u drzwi, u bram, w ogóle, Tak. wiesz, i zaczniemy A teorię. teraz ekonomia jest zagrożona, bo przecież wojna w Iranie i teraz wszystko padnie zaraz. Nie wiadomo, co się stanie. No, nie wiadomo, co się stanie. Wiadomo, co się stanie. Świat przetrwa, tak jak przetrwał, chyba że ktoś użyje broni nuklearnej. To wtedy może być różnie, nie? Jedynym państwem muzułmańskim, które ma broń nuklearną, no to jest Pakistan, nie? Pakistan tam, wiesz, na razie tak, wiesz, sceptycznie podchodzi do tego, ale zresztą trzeba wziąć pod uwagę to, że za Pakistanem stoją Chiny, nie? To jest też prawda. No, także tak, to jest ważne, nie? No, ale znowu Indie też są częścią państwa BRICS, nie? Ale Wiesz, Indie z Pakistanem mają na pinku i to bardzo ostro, nie? przy czym, W każdym razie, no zobaczymy, jak to się skończy. Słuchaj, Artur, bo możemy poruszać jeszcze inne tematy. Ja muszę powiedzieć, że to, co miałem do powiedzenia, to ja powiedziałem, bo ja nie chcę tutaj, wiesz, Mhm. przedstawiać jakiejś historii i zanudzać naszych widzów. Ja Mhm. przedstawiam moją opinię Mhm. w oparciu o wydarzenia i o moje badania, w ten sposób, nie? Mhm. Także to jest moja opinia, to, co ja mówię. Ja swoje 3 grosze do tego wszystkiego dorzuciłem, a teraz po prostu ciekawi jesteśmy waszego zdania. Wstawcie w komentarzu zdania i w ogóle udostępniajcie nasze rozmowy, gdzie tylko się da i komukolwiek się da, dlatego że im więcej głów myśli, tym więcej rzeczy wynika i się dowiadujemy I tym większej. bardziej prawdopodobne, że znajdziemy jakieś rozwiązanie. Oczywiście. Także czekamy na wasze komentarze. Oczywiście udostępniajcie, lajkujcie, promujcie. Dzięki ogromne, Sławku, za wspólnie spędzony czas. Ja tobie również dziękuję, Arturze. My sobie pomyślimy w międzyczasie nad następnym tematem, na następny tydzień. No i pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się. Trzymajcie się, do zobaczenia.